My, Polacy, jesteśmy najlepszym narodem na świecie. Wiadomo, Polska Chrystusem narodów. Nie trudno znaleźć powody, dla których inne nacje nam zazdroszczą. Na przykład zdolności do improwizacji. Gdy w innych krajach potrzebna jest instrukcja, formularz i 3 pieczątki, Polak potrafi spojrzeć na sytuację, podrapać się po głowie i powiedzieć: dobra, jakoś to zrobimy. I co najdziwniejsze, często naprawdę wszystko się udaje. Albo odporności psychicznej. Polak potrafi przejść przez pół życia katastrof. 3 razy utracić i odzyskać niepodległość, a wieczorem usiąść przy stole i jeszcze ratować z tego wszystkiego. I jeszcze poczucia humoru. Nikt tak jak Polak nie potrafi ratować. Jak Polak zaratuje, to odbiorca ratu nie wie, gdzie się schować. Ale nawet najlepsi czempioni mają drobne przywary. I niestety Polacy też mają swoje mniej chwalebne strony. Dziś chciałabym porozmawiać z Wami na ten właśnie temat. Jaka jest najgorsza cecha narodowa Polaków? Aby dobrze zacząć, opowiem Wam historię z mojego własnego życia. Jak wiecie, mój mąż jest rodowitym Polakiem. Gdy zaczęliśmy się spotykać 8 lat temu, naszą pierwszą wspólną przygodą jest podróż do Holandii. To był nasz pierwszy wspólny kilkudniowy wyjazd. Zaledwie 3 miesiące potem, jak zaczęliśmy być razem. I wiecie co? Bardzo dobrze się razem bawiliśmy. Ale do czasu któregoś poranka mój mąż był bardziej leniwy. Chciał zostać dłużej w łóżku. I nawet nie za bardzo mi to chciał wyjaśnić. Po prostu spał. Ale ja nie chciałam tracić całego dnia, gdy Rotterdam czeka. Więc zabrałam, co potrzebowałam i poszłam na zwiedzanie. Nie uszłam nawet 100 metrów, gdy mój facet mnie dogonił. I jak mi nie zacznie wypominać, jak tak mogę? Dlaczego idę sama bez niego? Dlaczego porzucam go w obcym kraju? Coś tam, że bycie razem jest zawsze najlepsze, zawsze ważniejsze niż atrakcje. No dobra, dogadaliśmy jakoś. I dalsza część podróży była bardzo przyjemna. Szybko zapomniałam o tym drobnym nieporozumieniu. Ale wiecie co? On nie zapomniał ani trochę. Mało tego, zapamiętał tą sytuację tak dogłębnie, że do dziś mi to przypomina. Gdy tylko myśli, że nie traktuję go z należytą uwagą i afekcją, od razu mówi: chcesz trzymać dystans ode mnie, jak wtedy w Holandii. Gdy mówię, że mam do załatwienia jakąś nudną sprawę na mieście, od razu przypomina: jasne, ty wszędzie wolisz iść sama beze mnie, jak wtedy w Holandii. Gdy idziemy gdzieś razem, zamyślę się i odejdę nieświadomie kilka kroków od niego. Od razu pretensje: porzucasz mnie, jak w Holandii.
On pamięta wszystko. Ale czasem ta dobra pamięć przemienia się w toksyczną pamiętliwość. I teraz, gdy po latach kontaktu z polską kulturą znam nie tylko mojego męża, ale też innych Polaków. I mogę z całą pewnością stwierdzić, że nie tylko mój mąż ma tę przewagę. Ta kłopotliwa pamiętliwość to najgorsza cecha narodowa Polaków. My, Polacy, nigdy nie zapominamy. Wilno, pamiętamy. Lwów, pamiętamy. Rozbiory, pamiętamy. Grunwald, pamiętamy. Potop, pamiętamy. Nasi sąsiedzi mogą liczyć na naszą tolerancję. Ale prawdziwej serdeczności nigdy nie doświadczą, bo pamiętamy wszystkie złe uczynki, występki i zwykłe pomyłki, które popełnili na przestrzeni wieków. Widzicie? Ja myślę, że umiejętność zapamiętywania jest dobrą cechą i warto pamiętać zarówno dobre, jak i złe doświadczenie. Ale ważne, aby wyciągać wnioski i na przyszłość traktować nowe sytuacje z doświadczeniem, ale też pozytywnym, otwartym umysłem. Bo bez tego pamięć zamienia się w pamiętliwość i stajemy się zbyt nieufni i zbyt pogrążeni w własnym poczuciu niesprawiedliwości. Wtedy łatwo przegapić pozytywne i piękne chwile, które przecież zdarzają się w naszym życiu. I zarówno w życiu osobistym, jak i na poziomie narodowym. Czasem warto spojrzeć na samego siebie krytycznym okiem i zapytać, czy ja jestem prawdziwym, pamiętliwym z krwi i kości Polakiem? Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, nie przejmujcie się. Razem na pewno uda nam się pokonać wszelkie niedoskonałości narodowego charakteru. I myślę, że warto. W ostatnich latach coraz więcej mówi się o Polsce. W internecie coraz więcej widzę filmów i opinii osób z różnych krajów, które odwiedziły Polskę. I nie mogą się nadziwić, jak tu dobrze. Zatem, zanim staniemy się prawdziwym liderem Europy, a potem świata, pamiętamy o tym, że czasem warto zapomnieć. No dobra, myślę, że już wystarczy na dziś, bo jeśli będę analizować to dłużej, to będziecie pomyśleć, że marudzę i narzekam. A narzekanie, jak wiadomo, to druga w kolejności najgorsza cecha narodowa Polaków. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co wy o tym wszystkim myślicie. Czy i wy, tak jak mój facet, pamiętacie o najważniejszych chwilach w waszym związku? Dobra, dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Do zobaczenia następnym razem. Jestem pewna, że nie zapomnicie o moim filmiku w przyszłym tygodniu. Pa!